Gol 600 na rejonie. Tutaj ekipa z mikrofonem przez dzikie pola. Dzisiejszym gościem jest mój serdeczny kolega z klanu, lider Rokoszan Walker. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Walker, no tak jak zapewne wiesz, pierwsze pytanko odnosi się do twoich wrażeń po 21 sezonie Dzikich Pól. Powiedz, jak to wyglądało z twojej perspektywy i z perspektywy Rokoszan. Powiem tak, nie wierzyłem na początku, że jednak powrócimy do tego sezonu jako Rokoszanie. Mieliśmy bardzo duży problem z ludźmi, ale jednak po tych sezonach przerwy zebraliśmy się, osiągnęliśmy postawiony przez nas cel i bez problemu wygraliśmy ligę, pomimo porażki w fazie ligowej z klanem TDA. Dobra, trochę pokrzyżowałeś moje plany, bo drugie pytanie właśnie odnosiło się do celu klanu. No ale dobra, możesz to trochę rozwinąć. Dobrze, to mogę... To od razu tutaj właśnie zapytam, jaki był cel klanu na początku i właśnie czy został zrealizowany. To rozwiń po prostu tą swoją wypowiedź pierwszą i będzie fajnie. No więc tak, na początku postawionym przez nas celem było zemszczenie się na pewnym klanie, nie będę mówił o jakim, pewne osoby może wiedzą, o jaki klan chodzi. Po czym jednak stwierdziliśmy, że jak wracamy, to jednak wygrywamy ligę, koniec, kropka. Cel udało się osiągnąć i to jest najważniejsze. Który według ciebie mecz był najtrudniejszy, z którym się mierzyliśmy, no, z którym klanem? Czy to był półfinał? Bo na przykład moim zdaniem jednak ten półfinał z AK był chyba najcięższy. Chociaż ja nie grałem pierwszego meczu z TDA, który przegraliśmy, tak? No myślę, że jednak mecz z AK był najtrudniejszy. Z TDA Czyli podzielasz uważam, moją że to opinię. była kwestia, no nie wiem, pecha czy naszego słabego zgrania na okopach. Z AK jednak był trudny mecz. Już byliśmy w sumie na przegranej pozycji, ale jednak na te ostatnie rundy się spieliśmy. Udało się nam dojść do dogrywki. No i jakoś tam się udało, więc jednak mecz z AK był najbardziej zażarty i najciekawszy. Okej, no ja podzielam twoją opinię, bo jednak grałem ten mecz, to no było ciężko. Jeden z chyba z trudniejszych meczów, jakie Tak, AK wybrało bardzo dobrą mapę. Szczerze mówiąc, byliśmy Tak, i słabo skontrowali na nas. nią przygotowani. No i naprawdę pokazali się z bardzo dobrej strony. Dobra, powiedz mi, który klan cię zaskoczył swoją grą w tym sezonie? Tak ogólnie, z tych meczy, co widziałeś, co oglądałeś, jakieś wyniki, wiesz? Ale pozytywnie czy negatywnie? No raczej pozytywnie. No, znaczy możesz też potem To powiedzieć o znaczy, negatywnej stronie. na pewno pozytywnie zaskoczył mnie klan Wulta. W sensie, może nie chodzi już o wyniki, tylko o to, że dograli ten sezon, tak, pomimo wielu porażek, spieli się, dograli do końca i naprawdę ich podziwiam za to, bo nie każdy klan byłby w stanie po tylu porażkach dotrwać do końca sezonu. No tak, i nawet ten ostatni mecz w sumie o 7 miejsce, to nawet tam przegrali w sumie tylko o 9-7 z klanem Dokładnie. tureckim, tak? Tak, więc Bo poprawili swój wcześniejszy wynik. Właśnie gadałem właśnie z Bultem, to mówił też, że właśnie ich cel to było właśnie przetrwanie, ale właśnie fajnie zagrali ten ostatni mecz, pokazali się z dobrej strony. No więc ten klan na pewno LP bardzo skillowo moim zdaniem idzie w górę. Być może w następnym sezonie będą walczyć może nawet i o topkę, jeżeli będą nadal trenować i się przygotują odpowiednio do następnego sezonu. Natomiast jeśli chodzi o negatywnie, no to myślę, że klan PL. Wydaje mi się, że więcej byłoby ich stać. I w tym sezonie pokazali się bardzo słabo. Czy wiesz, ja myślę osobiście, że jednak te wewnętrzne spory trochę ich osłabiły chyba. Możliwe, W nie znam. trakcie kolejki jednak myślę, że tam to jednak był jakiś problem, tak? W dowodzeniu czy w liderowaniu. Jednak ten konflikt Aleksa i No, Strzelca z chyba tego co wiemy, wcześniej wpłynął. dowodził Alex, tak? Alex zniknął, może nie mieli odpowiedniego zastępcy. Nie wiem nic na ten temat, więc nie będę się wypowiadał, ale uważam, że jak na ich skład zagrali dosyć średnio, a nawet słabo. A Hoff cię nie zaskoczył tym, że nie jakby nie...
No co mogę Bo powiedzieć chłopaki o Hoflu? W sensie jednak fajnie grali. myślałem, że jednak gdyby Hoff wystąpił w tym sezonie, to ten sezon na pewno byłby o wiele ciekawszy. Ale no Znaczy chodzi mi, że nie niestety dograli jakby tej rundy pucharowej, bo teoretycznie oni powinni być na 8. miejscu, a powinni być, ale wszyscy oddali to dobrze miejsce. wiemy o tym, że jednak nie mogli zebrać składu No na tak, niektóre tak. mecze, więc uważam, że lider Lampas zachował się bardzo w No tak, porządku, że oddał to super. komuś miejsce, kto na pewno będzie miał tych ludzi. Tak, tak, super, fajnie to zrobił. Dobra, wiesz o co cię teraz zapytam? O twoją wymarzoną 9, którą byś wybrał do teamu Wszechczasu w Dzikich Polach. Jak możesz się podzielić z nami? No ja generalnie już mam swoją wymarzoną 9 w swoim klanie, To super. ale jednak Kurczę. przedstawię tą trochę na przestrzeni wszystkich moich lat gry. W sensie ona dosyć niewiele się różni, bo jest tam tylko pojedyncze osoby, które już nie grają, czyli w sumie 2 tylko. Więc tak, zacząłbym od Marsa Ultora. Nie wiem, czy to dobrze czytam, ale to był taki człowiek z TDA, który grał na muszkiecie. I Mhm. pamiętam go, że właśnie bardzo dużo trafiał na tych muszkietach i był dosyć topowym graczem. Następnie oczywiście Fortuna, bo jest dobrym piechurem, ma dobrego manuala, może zagrać na muszkiecie, na konnym, także dosyć uniwersalny gracz. Teraz powiem nick, którego mogą niektóre osoby nie pamiętać, Mhm. bo jest to Kreol z kranu RF, czyli Rosjanin. No pamiętam Kreola. I RF bardzo fajny klan w pewnym momencie, naprawdę. Pamiętam go gracze. właśnie z początków mojej gry, gdzie bardzo wyróżnił się, bo potrafił i blokować i na moskiewskim konnym naprawdę robił cuda. Czy to z łuku, czy to z tak zwanej deski radził sobie bezproblemowo. Tak, i RF był jednym z lepszych klanów, klan rosyjski w 2011-2012 roku. Naprawdę Tak, te świetni gracze rozgrywki tam w byli. tym okresie były bardzo ciekawe, że było kilka tych tak krajów były i no, naprawdę było Tak, i fajnie Siege wtedy. był klan Siege też z Rosji, tak. Tam było parę takich, no topowych klanów, gdzie naprawdę świetni gracze grali. Dokładnie. No to kontynuując, następną osobą jest sierżant, mój dobry kolega z klanu, tak. Pokazał w tym sezonie, że potrafi nieźle przypierdzielić bańki i tak dalej. Kolejną osobą, którą wymienię, jest Snapper, były członek klanu WK, który jest bardzo dobrym piechurem. Aktualnie jest u nas, nie występował już w niejednym sezonie, także bardzo dobry piechur. Czy to miał przerwę, czy nie, nadal pokazuje, na co go stać. Kolejną osobą jest oczywiście Shinox, czyli jeden z topowych graczy w tym sezonie. Kierował tak nie jeden mecz naszego klanu, więc oczywiście jak najbardziej jestem skłonny wziąć go do mojej wymarzonej 9. Kolejną osobą jest oczywiście Cichoszek, bardzo dobry gracz, wszechstronny i przede wszystkim słuchający rozkazów. Takich ludzi powinno się cenić. No tutaj wymieniłbym jeszcze Tkacza, który również w sezonach, tak i tym co był i poprzednich, pokazuje się bardzo dobrze. Dużo też trafia. No i oczywiście wymienię też Drake'a, bo Drake jest bardzo dobrym kawalerzystą, zagra też na piechocie, także jak najbardziej pasuje do mojego teamu. No okej, dobra. No i tyle. Powiedz mi, jakie najbliższe plany są dla Rokoszan na najbliższe miesiące. No wiadomo, sezon teraz się skończył, więc Rokoszanie wchodzą w stan hibernacji, także na ten moment nie jestem w stanie powiedzieć, jaki będzie nasz przyszły los. Zazwyczaj ogarniamy się w ostatnich tygodniach, czy będziemy grać, czy nie, więc no nie mogę się rozwinąć za bardzo w tym pytaniu, bo niestety no nie wiem, jak to będzie. No dobra, okej. Teraz przerwa na reklamę.
Macie muszkiet, tak po drodze jest taki krzaczka. Ty nie zajmujesz muna. Podchodź pod to drzewo tutaj. Sniper pod flagę, wszyscy pod flagę, ej. Dobra, walczycie jeszcze razem, sniper razem. Flaga nasza jest wyżej, więc trzymajcie na... Dobrze, brawo. Razem. Sniper weź tego, Adeti tego. Brawo, Adeti. Razem. Flaga. Ja pierdzielę, ja mam palpitację serca. Wracamy po przerwie. Jest z nami Walker. Walker, słuchaj, takie jest pytanko. Jak to jest mieć 22-letnie doświadczenie w dzikich polach? No, myślę, że to jest bardzo wspaniałe uczucie. Rozumiem, że Aczkolwiek- jak już się urodziłeś, to wtedy już to już było po prostu przeznaczenie, Tak, że już chyba od będziesz... małego byłem szkolony przez Te dzikie swoich pola rodziców na dzikie pole. Nie no, śmiechy śmiechami, ale to tak, mam wpisane nie przez siebie, A powiedz, kto to właśnie wpisał. No, wpisał mi to mój bardzo dobry kolega, Cycu. Także jest to bardzo miłe z jego strony, że docenia to, że się staram i tak dalej. Znaczy, to trochę powiązanie jest może z twoim Mhm. dowództwem. Powiązane. Jak, powiedzmy, atmosfera na meczach ogólnie w tym sezonie? Ogólnie i w finale, bo to w sumie najważniejszy Mhm. mecz, i w tych takich właśnie fazach, i w półfinale, bo w sumie wcześniej wspomniałeś, że to był najtrudniejszy mecz, no ale też ogólnie na przestrzeni całego sezonu. No patrząc generalnie na ten sezon, no to w fazie ligowej, patrząc na historię naszych gier, to no nie trafili nam się zbyt mocni przeciwnicy, nie obrażając w tym momencie nikogo, ale szliśmy po prostu po trupach do celu, za przeproszeniem. No i myślę, że w jakiś sposób to też negatywnie na nas zadziałało, bo w końcu trafił nam się mocny przeciwnik, Czyli kim TDA. było TDA, i myślę, że może, nie wiem, zbyt luźno podeszliśmy do tego meczu, czy no po prostu czasami jak są zbyt luźne mecze, to bardzo negatywnie to wpływa na następny mecz, który jest jednak wyzwaniem w jakiś tam sposób. Mhm. Więc myślę, że mogło to mieć jakiś skutek co do tamtego spotkania. No i co mogę więcej powiedzieć? A sama faza pucharowa? Przebiegła ogólnie na tym spiku i w atmosferze jakiejś dobrej? No, na meczu Zaka nie powiem, było już trochę spiny, bo był moment na mapie AK, gdzie już byliśmy teoretycznie na przegranej pozycji. AK chyba tam wystarczyła jedna runda do wygrania meczu. Więc no, już była taka spina konkretna. No ale jednak udało się w jakiś sposób to załagodzić i skupiliśmy się, udało nam się dojść do tego remisu, dzięki czemu mapę dogrywkową zagraliśmy i udało nam się zwyciężyć. Okej, dobra, a powiedz, czy Rokoszanie szykują się do następnego sezonu? I czy będą jakieś może transfery wzmocnieniowe, albo jakiekolwiek? Czy się szykują? No, myślę, że fajnie by było. To już zależy indywidualnie od każdego członka, tak, klanu naszego.
A czy transfery się szykują, to też zależy od tego właśnie, ile osób będzie chętnych zagrać ten następny sezon, bo jak będą wszyscy ci, którzy grali poprzedni, to nie wiem, może jakieś pojedyncze miejsce się znajdzie dla kogoś. A jak się okaże, że jednak będziemy mieli małą frekwencję, no to albo nie wystartujemy, albo ogłosimy wcześniej jakąś rekrutację do klanu i jak uda się zebrać odpowiednią liczbę, to jednak wystartujemy, no bo jednak im więcej klanów, to uważam, że te rozgrywki są o wiele ciekawsze. Okej, dobra. Ostatnie pytanko. Dotyczy w sumie Ligi Typerów, którą prowadzisz razem z Cycem. Powiedz mi, jakieś trudności w tej Lidze Typerów? Ciężka jest to robota? I jak się Cycu sprawdza w roli twojego współkompana? Ci pomaga? O kurde, to jest dobre pytanie. Nie, no do Cyca nic nie mam, bo poprzedni sezon on głównie prowadził, a ja mu pomagałem tam w niektórych sytuacjach, gdy nie miał czasu. No a w tym sezonie trochę role się odwróciły, bo ja więcej robiłem, a on mi pomagał, więc no ta robota w jakiś sposób podzieliła się na równo. A co do trudności, no to no niby nie jest to trudne, aczkolwiek denerwujące jest czasami to, że napiszesz tak jakieś zasady i po pewnym czasie ludzie się odzywają, że te zasady są niesprawiedliwe i tak dalej, ale wiesz, żeby sami to poprowadzili, to już nie są chętni i to jest dosyć demotywujące i irytujące jednocześnie moim zdaniem. Rozumiem. Bo jeżeli ktoś ma tak jakieś to pretensje czy coś, to powinien to powiedzieć moim zdaniem przed sezonem, mógł, nie wiem, doradzić czy coś, albo mieć chęć tego dalej prowadzenia. No bo wcześniej, tak jak wszyscy wiemy, prowadził to Garfield tam z Jasiem, potem Tak. nagle w środku sezonu, nie wiem, się wysypali czy coś. Nie pamiętam, kto to dalej prowadził, czy to już Cycu wtedy się tam odpalił i to zaczął już kontynuować za nich. To już nie będę wnikał. No i no po prostu jest to denerwujące, że osoby, które nic nie robią, to krytykują i w żaden sposób nie doradzą. Także nie jest to trudna robota, aczkolwiek czasami takie głupie komentarze bardzo demotywują. Spoko. No dobra, chcesz kogoś jeszcze może pozdrowić na koniec? No, chciałbym pozdrowić oczywiście mojego synka Cyca i Okej. drugiego synka Fortunę. Także Dobra. pozdrawiam was chłopaki, no i mojego byłego kolegę, bardzo dobrego, mojego tatę, Arkebuzera. Widzę pozdrowienia, może kiedyś Arkę nas usłyszy. Tak, jak mógłby nas powróci. usłyszeć. Jak zrobi przerwę w czołgach. No, chyba będę musiał się tam przejechać do niego w końcu. Dobra, No to na tyle chyba, nie? to chyba będzie tyle. Chyba, Wyczekujcie że masz jeszcze jakieś fajne pytanko, nie wiem. No w sumie nic więcej nie przygotowałem, chyba że się chcesz czymś podzielić jeszcze tutaj z widzami. No, co mogę, Może nie co wiem, mogę wam ogłoszenie powiedzieć? jakieś, no nie wiem. Co mogę wam powiedzieć, drodzy widzowie? Rokoszanie postarają się wystartować w kolejnym sezonie, także miejcie nadzieję, że tak się stanie i będziecie mieli okazję zrewanżować się na nas. No i tyle. Pozdrawiam całą scenę Dzikich Pól i trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Na tym kończymy. Wyczekujcie kolejnego odcinka. Pozdrawiam. Tytus oraz Drake z kanału Z Mikrofonem przez Dzikie Pola.